którzy głosują na takie partie. Kiedy swego czasu czytałem Stiga Larssona, to miałem takie wrażenie, że to jest tak, że to właśnie społeczeństwo przyzwalające, społeczeństwo liberalne gdzieś tak powoduje, że gdzieś pewne agresywne zachowania kotłują się gdzieś pod pokrywą i czasami eksplodują z potworną siłą. Ci mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, czego nie wolno we współczesnym świecie. Yeah, but that's the beauty about Scandinavia. You have always these hidden things that everything is really good. I think there's a difference between Sweden and Denmark. I think Sweden actually are a more polarized country. They are more money. They're more poor. They have incident with racial crimes that we haven't seen in Denmark. So I think actually it's for me Sweden is a more rough in that sense, a more violent country, even though they are accusing us of being more right wing. But I think we all have a problem here. No tak, można powiedzieć, że pięknym Skandynawii są również te wszystkie ukryte trendy, tendencje, wątki, które się w życiu publicznym nie ujawniają. Wydaje mi się też, że jest pewna różnica między Szwecją a Danią. Wydaje mi się, że to w Szwecji stopień polaryzacji jest większy. Tam też są większe kontrasty między zamożnymi a ubogimi. Częściej pojawiają się przypadki przestępstw na tle rasowym. Jest więcej takiej nietolerancji, więcej przypadków w ogóle przestępstw, gdzie podłożem mogą być te zjawiska, o których Pan mówi. I mimo, że my jesteśmy często przez nich oskarżani, że u nas jest gorzej, to ja się z tym nie zgadzam. Ale oczywiście nie mówię, że w Danii tego problemu nie ma. To odchodząc od polityki, wracając do literatury, czy może Pan, jak w tej chwili, bo po prostu tego nie wiem i chyba nie wiemy tego w Polsce, czy drugą książkę z tej serii już ma Pan gotową? I czy może Pan, nie zdradzając oczywiście zbyt wiele, uchylić trochę tajemnicy, co w niej będzie? Yeah, right now I'm working hard on it. It's going out in Denmark in September, so I'm really working. It's almost finished, at least for the editor to see it now. It takes place in Germany, in Berlin, and it's like this one. I like having different stories coming together. And one of the stories is that the man is he's an accountant. He's robbing his company and taking the money and going to a meeting in Berlin, and where he's disappearing. And 6 months later, his sister, which is a very attractive woman, comes to town and asks for his help. And therefore, from there, the story expands, and they will eventually go to Berlin to find out what's happened to this brother. And I cannot disclose what has happened or why he's here in Berlin, but it has something to do with an old case from the Stasi time, around 25 years ago, when the wall was coming down. And with an investigation of a family and a family tragedy, and if you think Eric here, this book is an evil man, you will in this book meet Erhard Hauser, which is even worse. Pracuję bardzo ciężko nad końcem tej drugiej książki cyklu. Premiera w Danii jest przewidziana na wrzesień, więc Państwo się pewnie domyślacie, przynajmniej ta wersja, która ma być gotowa dla redaktorów, że teraz muszę się mocno wziąć w garść i pracować. Książka będzie osadzona w Niemczech, w Berlinie i ja lubię opowiadać o takich
ciekawych, powikłanych, intrygujących historiach. Ta będzie dotyczyła księgowego, który postanawia ograbić swoją firmę, zabrać wszystkie pieniądze i potem ma udać się na spotkanie do Berlina, gdzie nieoczekiwanie zniknie. Po 6 miesiącach jego bardzo atrakcyjna siostra zwróci się do detektywa, który jest główną postacią cyklu i stopniowo będzie prowadzone śledztwo, żeby odkryć tajemnicę zniknięcia księgowego. Powiem też, że w to wszystko będzie wplątany wątek Stasi, historia śledztwa dotyczącego tragicznej historii rodziny sprzed 25 lat, a chyba najbardziej takim obiecującym faktem jest to, że ten czarny charakter w nowej powieści będzie o wiele bardziej demoniczny niż w tej obecnej. Trudno sobie wyobrazić. A Ravensholt przetrzeźwieje na tyle, żeby wrócić do policji, czy pozostanie samotnym wilkiem? I like him as a lone wolf. I think he will sober up a little. He's not. I don't think he's like. He's not an alcoholic. I think he has a tragedy that he just wants to get away from, and he's trying to find himself here. And I think what I would like to do with this year was to create a character, a private detective living in the middle of Copenhagen on his boat with his dog. And that is the travel I would like Raoul to have. So I want him to have his own investigation bureau. Yeah. Rzeczywiście troszeczkę będzie trzeźwiejszy, ale nie szczególnie. Pozostanie samotnym wilkiem. Ja nie chciałem z niego zrobić alkoholika. On po prostu musi w jakiś sposób poradzić sobie z tą tragedią, ze zniknięciem i śmiercią żony. Podobało mi się, że to będzie taka postać, która żyje gdzieś tam w centrum Kopenhagi razem ze swoim psem, ma takie jednoosobowe biuro śledcze i ten wątek, tą konwencję będę kontynuował. Okej. My jeszcze mamy jedną niespodziankę, to znaczy autor jeszcze ma jedną niespodziankę dla Państwa, ale zanim tę niespodziankę ujawnimy, może po prostu Państwo zechcieliby zadać jakieś pytania pisarzowi. Ma Pan zaplanowaną serię i na tym etapie, kiedy kończy Pan drugą książkę, jak szczegółowo ma Pan rozpisane te kolejne? Czy to już jest wszystko takie Pandora, że wie, co tam się stanie, czy na razie Pan tym nie przejmuje, tylko coś głównego jest zarysowane? It's I have the character, the main character. For me, that's important to have, and I know what kind of travel I would like to see him take. How he will evolve as a human being. That's what I know, and I know what kind of cases that I would like. That it's always have to be about a missing person, and I have for the next 4. I think cases that I would like to work on, but they are in a sketch place. But I just know, and then we have this mystery about his wife, the killing of his wife, and I know something, but I also want to surprise myself. So I don't want to be able to just have the end saying, "Oh, this was what was going to happen." I want to learn what happened. Mam już głównego bohatera, wiem w jakie kłopoty z grubsza chciałbym go wpakować, wiem jak będzie przebiegała jego ewolucja jako osoby, jako człowieka, wiem również, że w każdej części będzie przypadek osoby zaginionej. Jeżeli chodzi o 4 kolejne części, to też już mam w zarysie te poszczególne przypadki zniknięć, ale to jest w fazie takiej jeszcze szkicu. Będzie się też pojawiał, tak jak już mówiłem, ten wątek żony, która została zabita. Ale sam chciałbym siebie zaskakiwać, sam chciałbym się dowiadywać, co się z tą postacią stanie. Nie chciałbym, żeby to wszystko było już gotowe i takie już do napisania. Tak. Chciałem zapytać, jak dużo Pana jako autora, Pana cech przycisnęło się do głównego bohatera? A lot. I was. I think Raoul is maybe. I've been
been writing with other characters before, and I thought the great thing about it was trying to get into their heads and trying to find out what is happening here, because they're very apart from me. But with Ravn, I would rather go the opposite way, and I found this character, and I wanted to find out what similarities we had together. So maybe I'm not in his position. I'm not a former policeman or anything, but I think his rage, his sense of humor, his easygoing, not taking himself or life too seriously, that's something that I can appreciate in him. And I think that's something that I like to, this is the way I like to live my life, and I want to write about that. I like when he can make a joke. I think it's like I'm making the joke, or actually I am, but it's in that sense. So for me, he's very close to me. Rzeczywiście jest bardzo wiele podobieństw między mną a Ravnem. W przypadku innych postaci, które pisałem, które tworzyłem, zwykle było na odwrót, że starałem się wejść w ich buty, starałem się wczuć w ich sposób myślenia, a on był zwykle bardzo odległy od mojego. W przypadku Ravna chciałem to zrobić zupełnie inaczej. W sumie bardzo się z nim utożsamiam. On ma ze mną takie cechy wspólne, jak ten wspólny gniew, pasja, poczucie humoru, pewien dystans do świata. Te żarty, którymi się posługuję, to jest moje poczucie humoru, więc dużo jest tych podobieństw. Ja mam takie pytanie, no właściwie w Danii zostaje pisarzem kryminałów. W Polsce jest takie zjawisko, zaobserwowałam, że głównie pisarzami kryminałów stają się dziennikarze. Czyli jest bardzo duże grono dziennikarzy. No oczywiście jest też kilka osób, które zajmują się tylko i wyłącznie pisaniem kryminałów, nie mających nic wspólnego z dziennikarstwem. Takie pierwsze pytanie, a drugie, czy zna Pan polskich autorów kryminałów, z jakimiś kryminałami Pan się spotkał? To answer the second first, no, I haven't yet read any of the Polish writers yet. For the first one, I think most of the Danish crime writers, they have a journalist background. Then there was a period where all the publishers think they can make money on crime stories. So every celebrity that wanted to write, instead of writing their memoirs, they were going like, oh, you can write crime. But luckily that has changed now. So I think it's only the hardcore writer, the ones who really wants to write crime fiction, that is left. And I think it's more, now I think it's a more varied background. There are people from well, various, we have some journalists, but then there will be some from police. I'm from the television. I've been writing screenplays, and so that's my background here. So I think it varies a little more now. Odpowiadając najpierw na drugie Pani pytanie, to nie czytałem jeszcze żadnych polskich kryminałów, w związku z tym nie znam za bardzo autorów. Jeżeli chodzi o ten pierwszy wątek, to rzeczywiście w Danii też jest sporo dziennikarzy, którzy zajmują się pisaniem kryminałów i był nawet taki moment, kiedy zaczął się ten boom na kryminał skandynawski, że wydawcy wpadli na pomysł, że teraz każdy celebryta, który i tak napisze książkę, nie pisze już swoich wspomnień, tylko był namawiany do pisania kryminału. Ten okres się skończył, to się nie za bardzo udało i w tym momencie kryminały piszą tylko ludzie, którzy są rzeczywiście oddani temu gatunkowi. Są to różne osoby, jest grupa dziennikarzy, jest być może kilku byłych policjantów. Ja mam swoje doświadczenie jako scenarzysta telewizyjny. Ja mam jeszcze takie pytanie. Na ile ważne dla Pana jest otaczający świat? W Szwecji kryminałach bardzo często się zdarza, że jest wręcz podawany przepis na obiad, potrawy, które jedzą Skandynawowie, wpływ pogody, że bardzo upalne lato lub bardzo ładna zima, bardzo mroźna. Też z kryminałów skandynawskich dowiadujemy się, że to policjanci zajmują ludzi wchodząc do domu, co w Polsce pewnie żadnego policjantowi nie przyszło do głowy. Pan zwraca na to coś też uwagę w swoich książkach. No, if I have to be really honest, I hate it. I really hate when writers are doing that.
And that is why I'm not that keen on Scandinavian crime writers, because I think there's too much of this. We call it cafe latte crimes, because it has nothing about any. I mean, it's just blah blah blah. And that's why maybe I like American literature that much, because they're really going straight to the bone. And I think for me as a writer, I'm trying to write less and less and less to get more and more precise. I really enjoy being precise. I get a kick of picking the right word instead of the right sentence. So I really want to shorten and make it sharp. And I don't think that is a Scandinavian tradition, unfortunately. No szczerze mówiąc, ja nienawidzę takiego pisarstwa i dlatego też nie jestem wielkim fanem kryminału skandynawskiego. Wydaje mi się, że jest tego za dużo. Jest takie przegadanie tych kryminałów, opowieści o tym, jakiego rodzaju kawałate się bije w trakcie czy przed popełnieniem zbrodni. Nie podoba mi się to, dlatego jestem fanem literatury amerykańskiej, która od razu przechodzi do rzeczy, jest konkretna, zwięzła. Ja też staram się pisać coraz mniej, ale coraz bardziej precyzyjnie, celnie trafiać, oszczędzać tej całej paplaniny. Że kontynuuje Pan tradycję rodzinnej, że Pana dziadek również był autorem kryminału. Chciałam zapytać, czy są jakieś podobieństwa, czy są jakieś różnice? To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest o scenariusze, które Pan tworzy. Jakiego rodzaju są scenariusze? Yeah, my grandfather was in another age, and his writing is very different from this. I think at that point it was more like Agatha Christie or something like that. But it's really, I have two of his books, and it's kind of a nice, there's killing, but nobody's really getting harmed. So I think it's really nice. But for me it was important, because when I was doing my first book, it took me 4 years to complete it, and I was writing screenplays meanwhile, and I was afraid that I couldn't, because I think it's really difficult to write a book, and I thought I wasn't able to finish it. But then I started reading about my grandfather, and I think, well, it must be in the genes. So, and then I shaped up, and so I think I thank my grandfather for this little push-up, knowing that he has been through the same thing as I. Jeżeli chodzi o mojego dziadka, to jego pisanie należy do innej epoki, jest zupełnie inne. Mam 2 książki, które z pewnym rozrzewnieniem czytam, i tam są takie zabójstwa, ale dosyć łagodne. Nikomu się nic wielkiego nie staje, oprócz tego, że ktoś ginie. Więc to jest zupełnie inny gatunek, ale muszę powiedzieć, że wiele mu zawdzięczam, bo kiedy pisałem pierwszą książkę, a praca nad nią zajęła 4 lata, to był moment kryzysu, kiedy nie wiedziałem, czy w ogóle jestem w stanie dokończyć, i wtedy zawsze sobie powtarzałem, że skoro dziadek potrafił, to musi być coś w genach, więc ja też sobie dam radę. W międzyczasie też oczywiście pisałem scenariusze i stąd czerpałem tą siłę. And according to the screenplay, I worked on 6 different shows in Denmark from within a 10-year period, and I worked from everything from human drama to crime series to more like Bridget Jones, actually, kind of really comedy, female-oriented. So yeah, so it's been a variety. I think what it learned me was to be, as I said before, be really precise in my language. Don't go around too much, but be really specific on the topics and on the dialogue. And then it also helped me to keep a deadline, because I'm used to that there was a whole TV crew waiting for us to finish the script. So that's helped me my working discipline as well. My publisher is really glad for that. Natomiast jeżeli chodzi o scenariusze, o które Pani pytała, to pracowałem nad 6 różnymi programami w ciągu 10 lat. Od programów dotyczących jakichś ludzkich dramatów, poprzez
opowieści kryminalne, aż po programy adresowane do kobiecej widowni w rodzaju Bridget Jones, także tutaj była ogromna rozmaitość, ale to mnie nauczyło, że należy języka używać bardzo precyzyjnego, dobrze dobierać tematy i przede wszystkim dotrzymywać deadline'ów, za co teraz kochają mnie moi wydawcy. Ja mam pytanie. Na okładce na pierwszej stronie zamieścił Pan taki cytat dla Alice, mojej żony, która jest światłem mojego życia, bardzo piękny. Pytanie dotyczy, jaki wpływ Pańska żona ma na Pana twórczość, na Pana pracę i czy recenzuje w trakcie pisania książki? Yeah, well, thank you very much. That was perhaps the most important sentence in the book to keep that, to make it right. Yeah, she's a good partner in life. The best. I have. The thing is, I don't like putting real people around me into my books, but I must say that some of her mannerism, things that I'm saying to her, things she's saying to me, kind of sneaks into the text, and I can feel it even more with this book and especially with the next one. And now it's come to this point that she's actually telling me, "Hey, this is what I did yesterday, or this is how I'm doing it," or things like that. And then she's the first one that reads through it. My wife is so much clever than I am. She's so much better in her language. She's a lawyer, so she's always proof copying my scripts. So whenever I'm sending it to the publisher, they think, "Wow, this is really great. I mean, no spelling errors, nothing. He's really talented." So, and of course I'm saying, "Yeah, why?" Bardzo dziękuję, to była najważniejsze zdanie, najważniejsza sentencja tej książki, ta dedykacja na początku, ale muszę przyznać, że faktycznie jest świetną partnerką, najlepszą, jaką spotkałem na swojej drodze i ona też mi bardzo pomaga, bo niektóre z jej wypowiedzi, sposób zachowania, czy też jakieś pomysły w książce, to jest odzwierciedlenie tego, co się dzieje w naszym związku. I czasami ona mówi, że napisałeś o czymś, co wczoraj zrobiłam, albo ja pewne rzeczy robię tak, jak to właśnie bohaterowie w tej książce. A na dodatek ona jest tyleż ode mnie inteligentniejsza, światlejsza i zna lepiej ortografię i gramatykę, że poprawia wszystko, zanim odeślę do wydawców. Za to znowu jestem chwalony przez nich. A ciekawą rzeczą jest to, że jest prawnikiem. Mam jeszcze pytanie dotyczące cytatu na początku. Daniel Howe. Every time you go away, you take a piece of me with you. Czego dotyczy, do czego się odnosi ten fragment cytatu? Czy do jakiejś postaci z książki, z życia? It all makes sense if you read the book, because it's leading up. It's the number that Arm is listening to at his local bar, and he's putting it on the jukebox, and he's driving everybody crazy with this. But there's an explanation later on in the book. We understand why he's kind of obsessed with this Hall & Oates number. So it will be, if you read the book, it will be in the book. So. Żeby zrozumieć sens tego cytatu, na początku trzeba przeczytać całą książkę. To jest też fragment utworu, który bohater słucha do znudzenia, ale to też ma swój sens. Publicznie w dodatku. W knajpie słucha do znudzenia, doprowadzając publiczność pozostałych konsumentów, wprawiając w bardzo silne nerwy. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za tę pomoc. Tak, dokładnie publicznie. Cóż ja bym zrobił bez Pana Piotra? Czyli już nie powinnam czytać książki, jak znam ten fragment. Yeah. I think you can stop at page 100. I think it will be explained. Strona 100, tam wszystko jest wytłumaczone.
A czy ma Pan jakieś własne tak zwane rytuały pisarskie, jakieś określone zachowania, miejsce tworzenia, okoliczności, w jakich Pan tworzy? A także, czy przygotowując pierwszą lub kolejne książki, czy konsultuje się Pan ze specjalistami, na przykład policjantami, prawnikami, innymi osobami, które mogą pomóc w uwiarygodnieniu fabuły? I jeszcze takie pytanie dodatkowe. Czy myślał Pan o tym, że mógłby pisać również powieści nie będące kryminałami? Czy w ogóle Pan rozważał tego typu myśl? Yeah, for the first question, I really enjoy making research, and I think that is because 80% of the time you, as a writer, sits home and write. So the research time is where you can get out of the house and talk to other people, talk to experts. So it depends which kind of story I've been working on. It's all from doctors to police officers to even special agents I've been talking to, all kind, and also maybe if it's a specific trade in the book, I'll go there and talk with the people. And usually it's very easy because everybody actually would like to, because they know I'm not an investigating journalist, so they know I'm gonna, I'm having an interest in what they're doing. So I never got a no from somebody I went out and called to. So I really enjoy actually doing the whole research part, and sometimes I'm just doing the research for the fun of it, and it's not all of it that comes down to the books. To the second question, actually we spoke about it today. I think I really enjoy writing crime novels, and that's what I'm going to continue. But when I'm getting an old man, I think I could picture myself doing something else. But it's not that I'm trying to work myself to, writing more serious literature or anything. I really enjoy this. I think this is what I like, and I think I'm good at it. If I have to be honest, I think it's my passion to write crime novels. Bardzo lubię robić research, bo trzeba przyznać, że 80% pracy pisarza to jest praca ciężka przy biurku, kiedy musimy po prostu przelać to na papier, ale dlatego tak chętnie wychodzę do ludzi, spotykam się czy to z lekarzami, czy to z policjantami, czy to ze specjalistami z różnych dziedzin. Miałem już okazję z agentami specjalnymi się nawet spotykać. I jeżeli potrzebuję jakiejś specyficznej wiedzy z jakiejś dziedziny, to też bardzo chętnie dowiaduję się od ludzi, którzy są u źródła. Oni się chętnie dzielą tą wiedzą, bo widzą, że mi na tym zależy.